Witamy bardzo serdecznie w pytaniach i odpowiedziach, czyli w pytaniach do zespołu Percival, czyli do Kasi i do mnie. Tak. I do mnie. Poprzedni odcinek pytań i odpowiedzi cieszył się Waszym bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego jak najszybciej śpieszymy, żeby nagrać kolejny. Zebraliśmy pytania, które napisaliście w komentarzach pod poprzednim filmikiem i już odpowiadamy. Mam pomoc naukową. Pierwsze pytanie, Robert Lipowski. Czy na trasie koncertowej jest Płock? Zapewne chodzi o trasę koncertową Dziki Tour. No i nie ma, jak sam zauważyłeś w następnych komentarzach, nie ma Płocka. Dlaczego odpowiadam w ogóle tutaj na to pytanie? Wydawałoby się, że sprawa jest oczywista. Nie ma i już. To nie znaczy, że wcale nie chcemy zagrać w Płocku. Bardzo byśmy chcieli, tym bardziej, że jeszcze Percival w Płocku nie gościł. Jednak jest to bardziej złożone, nie zależy od naszego chcenia. Bardzo ważne jest, że musi po pierwsze istnieć w Płocku klub, który byłby w stanie nas ugościć w odpowiedni sposób. Bardzo ważna rzecz, potrzebna jest odpowiednia ilość osób, która przyjdzie na koncert. I trzeba odpowiednio wcześniej przed trasą się z nami skontaktować. A bardzo ułatwia sprawę, jeżeli nadsyłacie z właścicielom klubów, tudzież dzwonicie, piszecie SMS-y do nich i prosicie o taki zespół jak na przykład my, albo inne zespoły, które chcecie zobaczyć, ponieważ oni wtedy mają informację, że na koncert może by ktoś przyszedł i chcą taki koncert zorganizować. Bez tej informacji często im się nie chce w ogóle za to zabierać i wtedy właśnie jest tak, że my byśmy bardzo chcieli, wy byście bardzo chcieli, a nie wychodzi. Czyli bardzo ważne jest, żeby dotrzeć do tego pośrednika pomiędzy nami a wami, którym często jest organizator, dyrektor Domu Kultury, żona dyrektora Domu Kultury, czy kto tam u was akurat się tym zajmuje. A coś chyba pominąłeś, bo tu było jeszcze... Jak można zauważyć, nie ma... A nie, czekaj, to nie to. Nie, tak o. Nie wiem, czy to pytanie zostało zadane, odebrane, ale nie możemy się doczekać, aby usłyszeć Twój talent w nadchodzącej serii Wiedźmina Netflixa, a może nawet w jakimś charakterze w całej No dobra, rozumiem, ale to po prostu ominąłem pytanie. Ono jest tłumaczone przez tłumacza. A, to dlatego. Księgłego. To następne, no po prostu będzie następne, tak? Jedziemy, proszę bardzo, ciach. Taki z zagranicy napisał do nas fan i pyta się, czy będzie można usłyszeć naszą muzykę w serialu Netflixa o Wiedźminie, tudzież w grze Cyberpunk 2077. Na razie nic nam o tym nie wiadomo. I tak, jeżeli chodzi o Netflixa i Wiedźmina, no to z racji tego, że już nasza muzyka jest w grze, to może jakieś szanse istnieją. Bardzo byśmy chcieli i ewentualnym producentom gry, którzy to oglądają, producentom serialu, którzy to oglądają, machamy teraz, Kasiu, że tak, chcemy i żeby się do nas zgłosili po prostu. A jeżeli chodzi o Cyberpunk 2077, no to marne są szanse, bo jak wynikało z rozmów z kompozytorem Marcinem Przybyłowiczem, tam troszeczkę inny charakter tej muzyki będzie, którą on tworzy i po prostu nie bardzo pasujemy. No i może dobrze, bo tak to byłoby nas za dużo i byście się martwili, że będziemy też u was w lodówce, a nie o to przecież chodzi. To teraz tajemniczy pan B. Te pytania, na które teraz odpowiadaliście, były pod waszymi filmikami na YouTubie, bo nie wiem skąd są i z jakiego okresu czasu. A nie, mówiliście wcześniej, żeby wam je gdzieś zadawać. Na FB, no tak jest napisane, na FB czy gdzie indziej, ale no nic. To jest pierwsza część pytania. Ja może tutaj podzielę. I trafiłeś! Tamte pytania zadaliśmy sobie troszeczkę sami. To znaczy poprosiliśmy zaufaną osobę, która pytania wypisała i wcieliła się w rolę takiego typowego fana Percivala i zadała te pytania, a nazwy wymyśliliśmy sobie korzystając tutaj z takiego, jak się nazywa to? Z inspiracji właśnie. A nazwy użytkowników wymyśliliśmy sami, inspirując się sketchem Monty Pythona, jednym z kilku, właściwie to wieloma sketchami.
kilkudziesięcioma sketchami, gdzie oni bardzo śmieszne nazwy wymyślają. Także tu nas przyłapałeś, ale to wszystko było zrobione po to, żeby zainicjować i żebyście sami z siebie chcieli zadawać pytania, dlatego w tym odcinku wszystkie są z komentarzy pod poprzednim filmikiem i już żadnych nie wymyślamy. I to była pierwsza część pytania, a druga część pytania, czy możemy powiedzieć, jak wasza dwójka się poznała? Jak do tego doszło i w jakich okolicznościach? Czy możemy, Kasiu, powiedzieć? Możemy. To jak się poznaliśmy? Dawno temu, za lasami, za górami, w mieście zwanym Lubin mieszkał sobie Mikołaj. Dodajmy, że w zupełnie innym tysiącleciu. Tak. I w mieście obok, w Legnicy, mieszkała sobie Kasia, która grała na wiolonczeli, chodziła do szkoły muzycznej i grała I słuchała czego? Bo to jest bardzo ważne. No tak. Ale to jest dalej będzie. Dobrze, przepraszam. Jeszcze do tego chciałam tak. No i była tak sobie Kasia, która chodziła na zajęcia z orkiestry i tam poznała taką dziewczynę, która okazała się być siostrą Mikołaja Rybackiego. Czyli I ona zaproponowała mi granie w zespole. Tak. Ale dlaczego ci zaproponowała? No właśnie, dlaczego? To ty powinieneś powiedzieć. Tak, bo ja wymyśliłem sobie jeszcze na długo przed poznaniem Kasi, że idealnym instrumentem do mojej wizji folk metalu będzie wiolonczela, ponieważ jest to taka prawie gitara przesterowana, tylko że akustycznie. Więc miałem wizję, że to musi być wiolonczela, ale nic z tą wizją nie robiłem, jak z wieloma innymi wizjami, które mam. Ale jakoś tak się złożyło zupełnie przypadkiem, że moja siostra opowiedziała mi o pewnej dziewczynie, która gra u niej w szkole na wiolonczeli i słucha non-stop Slayera oraz Cannibal Corpse. Pomyślałem sobie, to jest to i poprosiłem siostrę, żeby się zapytała, czy Kasia może przystąpić do naszego zespołu, po czym Kasia przystąpiła i tak już to trwa. Czyli tak. W ten sposób. I pierwsza próba odbyła się w Mikołaja pokoju, w którym potem nagraliśmy wiele płyt i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ta pierwsza próba? No, ja obserwowałem Kasię z okna, Kasia nie zauważyła numeru i poszła w ogóle gdzieś 5 ulic dalej. Nazwy ulicy nawet. Trzeba ją było gonić. Moja siostra wybiegła i ją znalazła i... No ale wszystko szczęśliwie się. A jakbym na przykład miała jeszcze gorszy wzrok niż mam i na przykład bym w ogóle nie zauważyła, że to tu, to na przykład nasz zespół mógłby nigdy nie powstać. Przynajmniej w tej formie. Bym przegapiła, w ogóle bym pojechała. No ale bogowie sprzyjali i pomimo tych niedogodności wielu, Kasia trafiła na próbę i od tamtej pory już trafia na wszystkie próby. Następne. Tomek Dobrowolski. O co chodzi w utworze Pocałunek? Na to pytanie już połowicznie odpowiedzieliśmy, właściwie całkiem odpowiedzieliśmy w odcinku dotyczącym płyty A4. Ja tylko tak w skrócie przypomnę, że jest to tekst z książki Howarda Pyle'a Wesołe przygody Robin Hooda. I ten tekst śpiewa Alan z Doliny Robin Hoodowi w lesie Sherwood. Jest on w tłumaczeniu, nie pamiętam jak się nazywa pani tłumacz, ale będziecie to mieli gdzieś w napisie tutaj. To chyba pan był. Czy pan? Wydaje mi się, że pan. Może być, że pan. W każdym razie nasz nieoceniony Marcin umieści to w napisie razem z dużym logo swoim. A o czym tekst opowiada? No bo wielu z Was zapewne słyszało i może nie wiecie, nie wiem, mi się wydaje oczywistym to, ale ten tekst mówi o śmierci. Matka szuka swojej córki, znajdują ją w lesie i tak, dobrze mówię? Ta córka opowiada, że spotkała... Właśnie nie wiem, czy w lesie, po prostu... No, ale nad wodą. Właśnie nie wiem, czy w lesie. Ale nad wodą. Jest 6 zwrotek, w ogóle to jest fascynujące, bo na tym właśnie polega poezja. No bo nie codziennie 6 zwrotek jest w 6 utworze. zwrotek o tym, to można jednym słowem powiedzieć, że umarła po prostu. No. Umarła. Tak, a my śpiewamy przez 6 zwrotek o tym, że ona umarła. Ale jak pięknie umarła. Tak, cudownie. Następnie. Rycerz pani z jeziora. Nie, rycerz pani jeziora. Czyli rycerz, który należy do pani jeziora, tak. Tylko pisane jednym ciągiem.
Pytanie do kolejnego odcinka. Czy kawałek Pani Pana był inspirowany balladą Lilie? Otóż nie. Odwrotnie po prostu. To Adam Mickiewicz zainspirował się tym utworem ludowym i napisał poemat Lelie chyba się Znaczy nazywa. wydaje mi się, że to raczej jest tak, że po prostu obie te rzeczy... Wystąpiły naraz. Tak, że jakby... Tylko, że w dwóch po alternatywnych prostu rzeczywistościach. Istniała sobie historia, że tam ktoś kogoś zaciukał i skorzystali sobie z tego ludzie, no. Że ktoś kogoś zaciukał. Także to nie jest tak, że... Ja coś tu- będę orędownikiem tezy, że to Adam Mickiewicz zerżnął z utworu ludowego. No to już na pewno prędzej niż Tak. ten, ale... W każdym razie jest to piękny utwór ludowy, bardzo stary, na pewno starszy niż Adam Mickiewicz. Także tego. Zapraszamy do posłuchania Pani Pana. Następne. A może Majster- ja przeczytam, co? Nie, to akurat ja muszę przeczytać. Ale zaraz zobaczysz dlaczego i będziesz miała dużo do opowiadania. Majster 893, naprawdę to nie my wymyśliliśmy, to tak ktoś miał ksywkę. Czym Kasia interesuje się poza muzyką? Proszę bardzo. Sama sobie zgotowałam ten los. Interesując się czymś? Nie mam czasu na... A na pewno się czymś interesuje. Na przykład co dzisiaj Ja rano się robiłaś? interesuję bardzo wieloma rzeczami i ogólnie to tylko po prostu, no co ja będę tu opowiadać o swoich prywatnych rzeczach, no. Ja podpowiem, Kasia interesuje się na przykład fizyką kwantową. No tak, ostatnio bardzo mnie wciągnął ten temat fizyka kwantowa i astrofizyka na przykład. Czytam dużo książek na ten temat i to jest coś, co mnie tak... Ale ogólnie to głównie zajmuję się muzyką, ponieważ to jest moja praca i jednocześnie hobby, więc... A w przerwach w busie Co? Kasia rozwiązuje zadania matematyczne. Właśnie Ojoj. Kasia też tworzy, Kasia nie może odpowiadać na to pytanie, ale ja powiem. Kasia tworzy grafikę 3D i na przykład ona zrobiła tego tworzy? wilka 3D. Raz 3D mi, zrobiła raz tego mi się wilka. zdarzyło i to możecie tego wilka zobaczyć, jak są animacje na Wild Huncie, to tam jest taki Raz jej wilk. się zdarzyło i od razu możecie zobaczyć. No dobra, no to właśnie tak, To ale było takie przelotne zainteresowanie. może coś z tego będzie więcej, ale na razie. I lubię się uczyć języków obcych, aczkolwiek do tej pory nie nauczyłam się praktycznie żadnego. Ale uczyłam się wielu. To Kasia robi te tłumaczenia, na które tak czekacie. Nie, to... Ale nie umie. Czego ty na myśli czeskiego? A powiedz po czesku ładnie. Nie będę mówić. Następnym Dobra, razem. idźmy dalej. Musicie napisać w komentarzach, Kasiu, powiedz coś po czesku. To jedziemy następnie. I ja O, miałam teraz czytać. Ale teraz ja też muszę przeczytać, bo następne też będziesz ty odpowiadać. Trabantosław. Naprawdę to nie my wymyślamy. Się Ale chyba brzmi jakbym to ja wymyślił. wspaniałymi- Trabantosław. No ktoś tak. tak się nazywa. Czy to prawda, że Kasia wystąpiła w serialu 7 życzeń? Takie ploty po internecie chodzą. Ploty, które sami rozpuszczamy. No bo jakoś to Nieprawda. poszło, ktoś się kiedyś zapytał, a ja powiedziałam, że tak i potem już poszło. Ale tak naprawdę to nie ja byłam. Jest jeszcze na tym świecie inna Katarzyna Bromirska i... No jest i grała, czy coś tam robiła w tym serialu. Grała, tak? A od tego czasu już wiesz, że mogło się zmienić. Więc jest jeszcze... A o to ci chodzi? No, myślę, że jest. Nie wiem. No mam nadzieję, że jest. To w każdym razie jest jeszcze inna Katarzyna Bromirska i to nie ja byłam, to nie ja grałam. To nie ja byłam Kasią. Bromirską w tym serialu. Dobra, następne. To teraz ty przeczytaj. O, i w końcu. Długie jest bardzo. Uff. Kabaczek 23. Byłem w Głogowie na koncercie White Hunt i było świetnie, niesamowity klimat, naprawdę... przepraszam, jeszcze raz, bo... Czytasz to jak bajkę. Jeszcze raz, bo to tak brzmi, no byłem dawno temu w Głogowie, no wiesz, tak. Dobra, jeszcze raz. Kabaczek 23. Byłem w Głogowie na koncercie Wild Hunt i było świetnie, niesamowity klimat, naprawdę. Zrobiłem sobie nawet z wami zdjęcie. Bardzo przyjemnie słucha się takiego rodzaju muzyki. Róbcie dalej to, co robicie, bo robicie to świetnie. A teraz pytanko, czy będą jeszcze trasy typu Wild Hunt? My byśmy... Co?
Tu masz odpowiedź. Aha, już sobie napisałem. Nie, zaznaczyłem, że mam odpowiedzi o złożoności tych koncertów związanych z trasą Wild Hunt, ponieważ jest to widowisko, jest bardzo skomplikowane, jest dużo aspektów, które trzeba dopiąć na ostatni guzik, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. No jest to skomplikowane, bo tak jak mówię, to nie jest zwykły koncert, to jest widowisko, spektakl i uczestniczy w tym mnóstwo ludzi. Jest to bardzo trudne. I cóż mogę powiedzieć, to tak naprawdę zależy od Was, ponieważ to nie są tanie rzeczy, to wszystko kosztuje i no akurat my to najmniej z tego dostajemy jako muzycy, ale trzeba wynająć kupę sprzętu, kupę ludzi, specjalistycznego sprzętu, żeby to, co Wam dajemy podczas tego widowiska było na najwyższym poziomie. A oczywiście można zawsze ten poziom podwyższać, tylko cena też znowu wtedy rośnie. I tak naprawdę zależy to od tego, ile ludzi przyjdzie na koncert i czy jest zapotrzebowanie. A to z kolei wpływa na ludzi, którzy podejmują decyzję, żeby taki koncert zorganizować. My jesteśmy gotowi, mamy to wszystko przygotowane i bardzo chcemy jak najwięcej takich koncertów zrobić. Ale no, potrzebujemy znowu takiego pośrednictwa pomiędzy nami a Wami w postaci organizatorów, a żeby oni chcieli taki koncert zorganizować, to Wy musicie się tak naprawdę do nich zgłosić, bo oni wtedy mają, im się wtedy włącza lampka, można zarobić i zaczynają to ogarniać i to wszystko wtedy ma ręce i nogi, bo inaczej to ciężko bardzo zorganizować, więc w takiej formie trasy, jak teraz to zrobiliśmy, to prawdopodobnie już nie odbędą się te koncerty, ale być może pojedyncze koncerty jak najbardziej, tylko tak jak mówię, to zależy od Was, także bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście aktywnie wzięli w tym wszystkim udział. Tak, a jeszcze dodam, że bardzo chętnie zagralibyśmy trasę Wild Hunt za granicą, ponieważ wiemy, że wielu z Was, i teraz będą napisy po angielsku, to zrozumiecie, co do Was mówię, że wielu z Was za granicą czeka na nas i z tą trasą, z tą muzyką, więc chcemy, I tutaj staramy się i mam nadzieję, że uda się. Tutaj też dużo od Was właśnie zależy, od fanów, bo to my gramy dla Was i tak naprawdę najlepiej byłoby to zrobić jakoś bezpośrednio, ale zawsze jest ktoś pomiędzy. Następny. Które to było to? Zamohop. Skąd wzięliście teksty do niektórych utworów Percivala? Na przykład Oj Dido, Dziewczyna z Farożyca, Tam pod Borem albo Pasla. No to jest indywidualne. Każdy utwór właściwie skądinąd. No Oj Dido to jest Tuwima tekst, Dziewczyna z Farożyca to jest fragment. Co? Nie no, bo ja tak wyciągnąłem, ty tak zabierałaś. Chciałem to powtórzyć, że Marcin na pewno nagrał. Po kolei lecimy. Oj Dido to jest tekst Tuwima, Dziewczyna z Farożyca to nie jest tekst Tuwima, Tam pod Borem i Pasla to są teksty ludowe po prostu. I większość z tych tekstów w projekcie Percival to są utwory, no Boże. Bogowie. Po prostu jest wiele możliwości, skąd można wziąć teksty. Można napisać samemu, można wziąć utwór ludowy, można wziąć czyjś tekst, można komuś zlecić. I my używamy wszystkich. Tych opcji. Ukraść. Niektórzy tak, ale to my już z nimi nic wspólnego nie mamy. Dobra, 839 Koza. No naprawdę nie my to wymyślamy. Najważniejsze pytanie do kolejnego Q&A. Kiedy pieśni Słowian Zachodnich? Czekam już tyle lat i nie mogę się doczekać. I to jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ale to mnie ciekawi, że tyle lat już czeka. To kiedy nagraliśmy ostatnią płytę? Słaby. 2000. Oj, dawno. Nie, no niedawno. Przecież to zaledwie tam 3? 4? Coś takiego. Słuchajcie, no to możemy powiedzieć, zresztą już to mówiliśmy, ale możemy udawać, że mówimy to pierwszy raz. Totalna premiera. Nagrywamy tą płytę Słowian Zachodnich i już niedługo się ukaże. Najprawdopodobniej na wiosnę przyszłego roku. Tak planujemy. Na początku roku wchodzimy do studia i będziemy nagrywać. Utwory są gotowe, jest gotowe demo, bo już nawet Wam pokazywaliśmy, jak nagrywaliśmy to demo. Także wszystko idzie ku
temu, żeby płyta się ukazała jak najszybciej. Teledysk. Słuchajcie, jeżeli podobają Wam się te odcinki, to chcemy robić następne. No i tutaj już nie będziemy wymyślać teraz pytań, tylko wypiszcie pytania pod kolejnym filmikiem, a my znowu na nie odpowiemy. Mamy nadzieję, że pytań będzie bardzo dużo, coraz więcej, że będziemy mogli wybierać te najfajniejsze i udawać, że nie przeczytaliśmy tych trudnych, bo teraz spisałem chyba wszystkie, nie? Jakie były. Nie, ominąłem parę trudnych, tak. No musicie w każdym razie więcej, nieważne. Więcej pytań i więcej odpowiedzi z naszej strony. Tak, jak najbardziej to będzie. No i już. Cele. Aha, dobra, to nie. Efekt końcowy. To mamy to, tak? To możemy przebić powietrzem. Wspaniały tlen. I to będzie to, co pójdzie do tych tam, tego, nie? Nie pójdzie, bo za bardzo... Już wyłączyłeś nagrywanie, prawda? Tak. Prawda? Tak. Prawda? Aha.